Cześć! Zrobimy dzisiaj przepiękny szalik, bardzo gruby, z włóczki Barcelona Natura. To jest włóczka marki Opus Natura. W 100 gramach mamy 70 metrów, 80% akryl, 10% wełna, 10% moher. Włóczka jest bardzo miękka, producent zaleca druty i szydełko między 10 a 12 mm. Ja będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 10 mm. W opisie filmu zostawiam Wam dokładne wymiary mojego szalika i to, ile włóczki zużyłam, a teraz zabieramy się do pracy. Żeby zrobić taki szalik, potrzebujecie znać tylko i wyłącznie oczka łańcuszka i metodę wykonywania półsłupków nawijanych. Ja nie będę wykonywała tutaj na wizji całego długiego szalika. Zrobię z Wami krótszą próbkę, następnie obmierzę ją i powiem, w jaki sposób sobie przygotować próbkę i przeliczyć następnie długość szala, ponieważ dziergamy po długości. Zaczynamy od łańcuszka, składam sobie włóczkę na pół, tak żeby ta długa końcówka była na górze i robię supełek początkowy, zaciągam go. Zobaczcie, jaka fajna jest faktura tej włóczki, to jest tak jakby poskręcany z mniejszych, cieńszych nitek łańcuszek. Bardzo przyjemnie się tym dzierga, tym bardziej, że jest bardzo gruba, dużym szydełkiem dziergamy, dlatego robótka wychodzi błyskawicznie. Zróbmy próbkę na przykład z 20 oczek łańcuszka. I 20. Mam początkowy łańcuszek. I teraz przechodzimy do pierwszego okrążenia. W pierwszym okrążeniu wykonujemy pełne okrążenie półsłupków nawijanych. Na początek rzędu 2 dodatkowe oczka łańcuszka. Jak widzicie, ja sobie ostatnie oczko łańcuszka początkowego przytrzymuję, żeby mi się nie pomyliło. Następnie robię narzut włóczki na szydełko i właśnie w to oczko się wbijam, robiąc pierwszy półsłupek nawijany. Mam 3 pętelki na szydełku, pobieram, przerabiam przez 3. I znowu narzut włóczki na szydełko, przechodzimy do kolejnego oczka i półsłupek nawijany. Narzut, następne oczko, półsłupek nawijany. I tak tymi półsłupkami nawijanymi pracujemy do końca rzędu. Rządek. Zobaczcie, to jest dopiero pierwszy rząd, a już jaka duża robótka. 2 oczka łańcuszka na następny rząd i teraz ponownie będziemy wykonywać półsłupki nawijane. Obracamy robótkę, tylko że nie będziemy się wbijać pod całe oczko. Spójrzmy, jak wyglądają oczka w półsłupkach nawijanych. Łapiemy robótkę tak od góry i tutaj mamy takie literki V. To jest oczko. To są 2 oczka łańcuszka, to jest pierwsze oczko tego okrążenia. Natomiast pod tym oczkiem jest skośna nić. Pod każdym z tych oczek jest taka skośna nić. I w drugim okrążeniu to właśnie w tą nitkę, pod tą nitkę będziemy wykonywać półsłupki nawijane. Czyli narzut włóczki na szydełko. Nie wbijamy się w oczko, tutaj pod te 2 nici, tylko wędrujemy szydełkiem pod tę trzecią nić i robimy półsłupek nawijany. Narzut nitki. Ponownie pomijamy całe oczko, patrząc od góry, wbijamy się pod tę trzecią pętelkę. Półsłupek nawijany. I tak pracujemy do końca rzędu. Będziemy zbliżać do końca rzędu, zwracamy uwagę, żeby nie przegapić żadnego oczka. Przy takiej mniejszej próbce jest to dosyć łatwe, bo sobie możemy te półsłupki nawijane policzyć. Mamy mieć ich nadal 20 w moim przypadku. Natomiast przy długim szaliku już to może być bardziej problematyczne, więc zwracam na to uwagę. Narzut nitki. Tutaj jest ostatnie oczko i ponieważ mówiłam o tym, że pomijamy całe oczko, całą literkę V, zwracam uwagę na to, że to ostatnie oczko, ta ostatnia literka V maksymalnie nam się zwija w tą stronę. I łatwo jest przegapić to ostatnie oczko. Gdzie ono tutaj jest? Zaglądamy, dobrze wywijamy sobie robótkę na tą drugą stronę, żeby widzieć, że to tutaj mamy ostatnie oczko okrążenia, a to są już nasze 2 oczka łańcuszka.
Tu jest ostatnie oczko i pod nim jest też ukośna nić i to właśnie pod tę nitkę robimy ostatni półsłupek nawijany. Drugie okrążenie gotowe. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy do trzeciego okrążenia. Ponownie wykonujemy tylko i wyłącznie półsłupki nawijane, ale tym razem wbijamy się w inne miejsce. Szydełkowałyśmy pod tę skośną nić. Pokazywałam, że tu od góry jest oczko i tym razem trzeci rząd wykonujemy pod tylną nitkę oczka. Czyli nie wbijamy się pod tę nić tak jak w poprzednim rzędzie, nie wbijamy się pod całe oczko, pod całe te literki V, tylko i wyłącznie pod tylną nitkę tego oczka. O tutaj. I wykonujemy półsłupek nawijany. Narzut nitki, następne oczko. Znowu nie pod całe oczko, tylko pod tylną nitkę tego oczka. Półsłupek nawijany. Narzut, następne oczko, tylna nitka, półsłupek nawijany. I tak do końca rzędu. Zobaczmy, tak to się na ten moment prezentuje. Natomiast druga strona jest zupełnie płaska, zobaczcie. To tutaj są widoczne te nasze warkoczyki. I to będzie prawa strona naszego szalika. Trzecie okrążenie do końca, spotykamy się na Zbliżam się do końca rzędu. Tym razem nie jest aż tak trudne zlokalizowanie ostatniego oczka. Tu mam przedostatnie, a tutaj ostatnie oczko, tylna nitka i ostatni półsłupek nawijany. Zawsze sobie w ten sposób rozłóżmy końcówkę, żeby zobaczyć, czy nawet tak na oko patrząc jest tutaj równo. Tutaj tak samo. Czy to jest równe? Czy nam nie ucieka jakoś, nie zwęża się? Jeżeli się zwęża, to warto przeliczyć sobie te półsłupki nawijane na całej długości, bo wtedy może się okazać, że rzeczywiście coś pominęłyśmy. I teraz, jak wygląda konstrukcja całego tego szalika? Szalik ma mieć długość łańcuszka początkowego tak długą, jak długi ma być szal. Czyli on ma iść w tę stronę, żeby właśnie nam udawał taki szalik jakby robiony na drutach. Ja zrobiłam próbkę z 20 oczek, natomiast polecam minimum 120, 140 albo i 160 oczek łańcuszka początkowego zrobić i w ten sposób dziergać. Kolejne rzędy wykonujemy w ten sposób, że na zmianę wykonujemy rządek drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci. Czyli na zmianę wykonujemy półsłupki nawijane, wbijane w trzecią pętelkę, a w następnym rzędzie półsłupki nawijane, wbijane w tylną nitkę oczka. Zatem teraz zrobiłyśmy trzecie okrążenie, czyli robione w tylną nitkę oczka, 2 oczka łańcuszka, obracamy robótkę i wracamy do tego, co robiłyśmy w drugim okrążeniu, czyli nie patrzymy na oczko od góry, tylko patrzymy na poprzeczną nić, która jest pod tym oczkiem i wbijając się tutaj wykonujemy półsłupki nawijane. O. Następne oczko tak samo, trzecia pętla pod oczkiem, półsłupek nawijany i tak dalej. To jest dosyć łatwe do rozpoznania, czy nam się nie pomylił drugi rząd z trzecim, ponieważ zobaczcie, jeszcze raz zwracam uwagę, że na lewej stronie ten szalik, tutaj też to widać, nie ma tych warkoczyków w ogóle. Budują się tutaj te warkoczyki po prawej stronie szalika. Tutaj jest kolejny warkoczyk. Zatem teraz kończę ten rząd, w następnym rzędzie znowu 2 oczka łańcuszka i tym razem półsłupki nawijane pod tylną nitkę. Kto chce jeszcze raz zobaczyć, w jaki sposób te półsłupki pod tylną nitkę wykonujemy, przewija film troszeczkę do okrążenia trzeciego. Natomiast teraz, jak już mamy taki kawałek zrobiony, nie rozciągamy nadmiernie tego szalika, tylko na płasko rozkładamy. I musimy sobie tę próbkę zmierzyć, żeby zaplanować długość początkowego łańcuszka. Mierzymy sobie, u mnie wychodzi 26 cm i jest to, przypomnę, próbka zrobiona z 20 oczek łańcuszka. Zatem teraz przygotowujemy kalkulator i będziemy to z proporcji przeliczać. Polecam sprawdzić sobie, jeżeli macie jakieś takie ulubione szale w domu, żeby sobie zobaczyć, jaka długość będzie odpowiednia.
Ja myślę, że tak między 1,40 m a 1,70 m, żeby ten szalik można było zawinąć dwukrotnie wokół szyi. Natomiast oczywiście tutaj trzeba zaplanować, czy robicie szalik dla siebie, czy robicie dla dzieci, jakiej długości ten szal będzie dla Was odpowiedni. Zaczynamy od obliczenia próbki i ona ma w moim przypadku 26 cm, a długość początkowa łańcuszka to było 20 oczek. Chcę się dowiedzieć, ile mam mieć oczek, żeby na przykład osiągnąć 160 cm gotowego szala, czyli robię x. I z proporcji, tak jak na matematyce. 160 razy 20 podzielone na 26 i już za chwilkę wracam do Was z wynikiem. 160 pomnożone przez 20 podzielone przez 26 cm to jest w przybliżeniu 123 oczka. Czyli jeżeli chciałabym osiągnąć końcową długość mojego szalika 160 cm, muszę na początek nabrać 123 oczka łańcuszka. Spróbujmy może, no nie wiem, jeszcze dłuższy, 180 nawet centymetrów też można. To jest x, czyli robimy 180 razy 20 oczek podzielone na 26 cm w przybliżeniu 138 oczek łańcuszka. To CH, to jest skrót angielski, skrót szydełkowy. I teraz już pozostaje decyzja. Można zrobić dłuższy, można zrobić krótszy. Ja tutaj się nie będę niczego absolutnie narzucać. Podobnie, jeżeli chodzi o liczbę rzędów. Tyle, ile rzędów zrobimy, tyle szerokości będzie miał nasz szalik. Po zrobieniu tych 3 rzędów ja mam 7,5 cm. Czyli będę wykonywała dalej, żeby mieć, no powiedzmy, nie wiem, 20 cm, myślę, to jest minimum na taki szalik. Oczywiście możemy przymierzać na bieżąco i spotkamy się wtedy, kiedy każda z nas już będzie miała większy kawałek zrobiony. Mój szalik jest już właściwie prawie gotowy. Pamiętamy, że kończymy na tym rzędzie, kiedy robimy półsłupki nawijane pod tylną nitkę. Nie kończymy na tym rzędzie, gdzie robimy pod tę przednią nitkę, pod tą takie jakby trzecią, tylko na tym rządku, kiedy robimy pod tylną nitkę, dzięki czemu właśnie ten wzór jest symetryczny i końcówka, tutaj ten brzeg szalika nie zwija nam się. Ja myślę, już sobie przymierzyłam ten mój szal i w zupełności wystarczy mi taka szerokość, tym bardziej, że zrobiłam dosyć długi. 19 cm tutaj mam, zresztą zostawiam Wam wszystkie informacje w opisie. I tak naprawdę, jak sobie zakończymy na tym oczku ostatnim, tutaj pod tylną nitkę, to możemy zrobić teraz jeszcze tylko jedno oczko łańcuszka, nożyczki, obcinamy włóczkę, wyciągamy ją, zaciągamy ten supełek i możemy pochować końcówki i szalik będzie gotowy. Co można zrobić dodatkowo? Dodatkowo można zrobić tutaj na dole takie frędzelki jak do szalika. Ja za chwilę pokażę, jak można to zrobić, nie jest to absolutnie obowiązkowe. Może się zdarzyć, że tuż po zrobieniu ten brzeg tutaj na dole będzie Wam się zwijał w ten sposób, po jednej i po drugiej stronie. To jest zupełnie normalne i to po blokowaniu, czyli zamoczeniu i naprostowaniu tak, żeby ten szalik wysychał na płasko, to zostanie w zupełności zniwelowane, więc nie ma co się martwić. Pokażę teraz jeszcze szybko już bez głosu, w jaki sposób zaplatać frędzelki, a następnie zaproszę Was na troszeczkę zdjęć kończących, które mam nadzieję zachęcą Was do zrobienia takiego szala. Zobaczcie, ten ścieg wygląda troszeczkę tak, jakby ten szal był robiony na drutach. Przejścia kolorystyczne przy tej włóczce wychodzą naprawdę przepięknie, więc polecam gorąco. Zatem teraz jeszcze jak zaplatać frędzelki, później kilka kończących zdjęć, a ja już w tej chwili serdecznie Wam dziękuję za wspólne szydełkowanie. Do zobaczenia.